Cześć, tu Petrol Beast. Zanim przejdziemy do materiału, należy Wam się małe wyjaśnienie. Otóż to, co zobaczycie za chwilę, zostało już nagrane prawie rok temu. Niestety z uwagi na ilość obowiązków oraz fakt, że w międzyczasie urodził nam się potomek, nie miałem czasu zmontować tego filmu na świeżo, a bynajmniej tak to sobie tłumaczyłem. O odbiorze GT4 RSa mogliście się już dowiedzieć z tegorocznej relacji targów Motor Show, a także przede wszystkim z mojego Instagrama, gdzie na bieżąco wrzucam wszystkie materiały. Dlatego pamiętajcie o obserwowaniu mnie na Insta oraz zostawieniu lajka i suba na YouTubie. A teraz bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na podróż w czasie do zeszłorocznych wakacji i odbioru mojego auta marzeń. A więc to jest ten dzień. Ja pierniczę. Nie spałem chyba północy, spódnicę nie. A to wszystko przez to. Tak. Jadę po odbiór nowego auta. Dla samochodziarza odbiór nowego auta to jest mniej więcej jak pójście na pielgrzymkę do Częstochowy. To jest po prostu święty graal motoryzacji. Dobra, odpalamy zaraz maszynę i jedziemy do salonu. To naprawdę wyjątkowy wóz. I oto on, zobaczcie moi drodzy, Golf 1 na feldze BBS-a. Ale sztos. Ale kosa. Dzień dobry. Ja po odbiór garbusika tego z deską do prasowania. Jeszcze minutkę cierpliwości. Dobrze. Oj, proszę, czy to jest znany polski influencer? Nie, to nie ja. Ja zupełnie przypadkiem przejeżdżałem. To teraz jeszcze trochę formalności. Karta pojazdu jest, nalepka, dokumenty homologacyjne, no i najważniejsze tablice. No to co, moi kochani, dokumenty podpisane, można odsłaniać samochód. Najnowsze GT4 RS od Porsche. Samochód, na który czekałem prawie 3 lata. Prawie 3 lata temu pojawiły się pierwsze zajawki w internecie na temat tego samochodu. Ja już wtedy pobiegłem do salonu i powiedziałem, chcę mieć ten samochód. Jeszcze wówczas nikt oficjalnie oczywiście nie mówił o tym, że powstanie takie auto i tak dalej, ale ja już wtedy wiedziałem, ja już przeczuwałem, że to auto jest w cuglach testowane na Nürburgringu i innych torach świata. Zobaczcie, egzemplarz ten jest wykończony w kolorze Arctic Grey. Jest to, powiedzmy, taki launchowy, tak, taki prezentacyjny kolor dla tego właśnie modelu. Myślę, że samochód prezentuje się naprawdę picobello. Jak się domyślacie, Porsche jest mistrzem tego, żeby kasować klienta za każdą dodatkową rzecz, a ja jestem tym klientem, który bardzo chętnie takie rzeczy domawia. Więc co my tutaj mamy tak naprawdę? Porsche Cayman 718 GT4 RS, 4-litrowy bokser, oczywiście nie umieszczony z przodu, tylko umieszczony z tyłu. Za chwilkę Wam go pokażę. Cyk. To jest chyba jedno z niewielu tych najnowszych sportowych Porsche, gdzie widać praktycznie, że całkowicie silnik. Oczywiście tutaj są obudowane wkłady filtru powietrza, no i oczywiście tych dolotów. Zobaczcie sobie, moi kochani, jak tutaj idą te karbonowe wlotki. Tutaj tuż za uszami pasażera i kierowcy. Jak to jest blisko. Tutaj jest zagłówek pasażera, a tutaj dosłownie 30-40 cm jest już wlot powietrza. Myślę, że ten dźwięk będzie totalnie ogłuszający, ale jeśli człowiek ma ogłuchnąć, to jak najbardziej w ten sposób mogę.
Tytanowa klatka bezpieczeństwa, to oczywiście również była opcja. Ten samochód jest wyposażony w masę dodatków karbonowych. Jak widzicie, te wloty powietrza są całe z karbonu. Te tutaj wloty chłodzące z kolei silnik, nie filtr powietrza, tylko chłodzący silnik. Lusterka całkowicie z karbonu. Maska całkowicie z gołego karbonu. Masę elementów tutaj we wnętrzu mamy z karbonu. Tutaj ten karbon nie jest już taki lakierowany, on jest trochę bardziej wymatowiony. Znaczek w Weissach RS. Karbonowe oczywiście kubełki, obowiązkowa pozycja. Gaśnica, to też jest element pakietu w Weissach. To tutaj przeszycie na zagłówku. No i oczywiście klatka bezpieczeństwa, która tutaj widzicie jest malowana na taki srebrny, tytanowy kolor. No i najważniejsza część pakietu w Weissach, czyli karbonowe wstawki tutaj w silniku. Jeśli nie zamówicie tego pakietu w Weissach, to wszystko to jest pokryte takim plastikiem mniej więcej jak tutaj do wlewu cieczy chłodzącej. Także warto akurat się o to skusić, tym bardziej, że samochód aż krzyczy motorsportem. Dlatego moim zdaniem absolutny must. No i ciekawa rzecz, pakiet w Weissach daje Wam takie tutaj ciekawe, powiedzmy, że ryflowane końcówki wydechu. I o tym nigdzie w internecie nie poczytacie, ale nie wiem, czy będzie widać na jakimkolwiek ujęciu. Jest to sygnowane przez firmę Akrapowicz, czyli przynajmniej same końcówki z tytanu są zrobione przez Akrapa. Me gusta. Siateczka dająca nie wiem ile gram wagi, ale oczywiście zawsze trochę mniej. Brak klamek, czyli oczywiście standardowe sznurki we wszystkich samochodach RS od Porsche. Karbonowy kubeł, to już Wam mówiłem. On jest oczywiście nieregulowany tutaj w oparciu. Nie ma także regulacji lędźwi, nie ma także długości siedziska. Jedynie możecie go przesuwać przód, tył. No i zobaczcie. Niby taki odchudzony samochód, niby wszędzie karbon, nawet tutaj tak, na samym progu. Zobaczcie. Elektryczny mechanizm podnoszenia fotela. To się nazywa hipokryzja, co? Zasiądźmy za kierą. Co my tutaj mamy? Z wyposażenia dodatkowego. To już mieliśmy oczywiście. To jest rzecz, która wychodzi standardowo, czyli jakby sportowy wydech, tak? Czyli klapy wydechu otwierają się, czyli samochód jest ciut głośniejszy, lepsza przepustowość, bla bla bla. Podnoszenie przedniej osi. Pierwszy raz w Caymanie w 718 w ogóle można podnieść tą przednią oś. Nawet GT4 czy też Spidery wcześniejsze nie miały tego. Tutaj można to było dokupić. Moim zdaniem opcja jak najbardziej warta rozważenia, tym bardziej samochód jest ultra niski. Zobaczcie, same tutaj karbonowe wstawki. Ja sobie pozwoliłem na taką fajną konfigurację w kolorze nadwozie, bo uważam, że to jest fajny akurat akcent. Tego tutaj panelu klimatyzacji. Jedynie z czym to zaszalałem tutaj, zobaczcie, żółte klamki, czyli sznurki, tak, zapomniałem. No i pas bezpieczeństwa. Wytłoczone logo, wytłoczony herb Porsche w tym miejscu, w podłokietniku. To jest dodatkowa rzecz. Tego nie dostajecie w standardzie. Jak i również czego nie dostajecie w standardzie? Zobaczcie, głupia rzecz. Tempomatu nie dostajecie w standardzie. Moim zdaniem warto mieć. Czasami się może przydać. A jedną z opcji, których nie zamówiłem, po części w pełni świadomie, po części ze względu na ograniczenia produkcyjne, są karbonowo-ceramiczne hamulce. Ten tutaj samochód wychodzi na stalówkach i to są właśnie te hamulce, 39 cm średnicy. Z kolei tył w tym wypadku 38, czyli to jest naprawdę przepotężna tarcza, nawet jak na zwykły samochód seryjny. Dobrałem sobie pomalowanie czerwonych zacisków z zestawu stalowego na pomalowanie na czarne, żeby to tak ładnie, powiedzmy, że współgrało. Uważałem, że czerwony, powiedzmy, że średnio będzie tutaj pasować, trochę jak świni siodło, dlatego taki mój wybór. Dobrze pamiętam, to jest satin neodym, satin neodymowy, nie wiem, poprawcie mnie. Kolor ten wydawał mi się jak najbardziej trafionym wyborem. Teraz jest, powiedzmy, że moda na takie złoto-brązowe elementy w samochodzie, także wydaje mi się, że całkiem fajnie to wyszło. Felgi to oczywiście są ciut cięższe od tego, co można by zamówić do pakietu w Weissach. Za dodatkowe 73 000 złotych mógłbym zamówić tutaj felgi tytanowe, wówczas auto byłoby lżejsze o kilkanaście kilogramów mniej więcej, no ale z tego co mi wiadomo, felgi te średnio się nadają na nasze polskie drogi. Obowiązkowa pozycja, czyli te światła w przypadku 718 to nie mogą być matrixy, to mogą być po prostu zwykłe LEDy, ale moim zdaniem znacznie lepiej wyglądają te czteropunktowe tutaj elementy, no plus LEDowa soczewka. Co by nie powiedzieć, samochód ten będzie naprawdę rzadkim widokiem na polskich drogach. Z tego co mi wiadomo, jedynie kilka samochodów jest przeznaczonych na każdy z salonów w Polsce. Listy kolejkowe są już zapełnione full, ale tak jak powiedziałem, mój zapis na ten samochód dokonał się już ponad 2 lata temu, także
To nie jest kwestia tego, że mam jakieś super układy, po prostu swoje wyczekałem. To auto będzie przede wszystkim spełniało moje zachcianki radościowe, no i też Wasze na tym kanale. Także lajkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze, tak. A my za chwilkę wsiadamy w samochód i wyjeżdżamy z salonu. No to dobra. Odbiór auta POV Style. Wsiadamy, cyk. Pierwsze odpalenie. O kurde, to się nie dzieje naprawdę. Zapinamy żółte pasiory. No i wyjazd z salonu. Wow, wow, wow. Trzymajcie się. Pierwsze wrażenia, pierwsze metry, pierwsze kilometry to muszę wyczuć przede wszystkim reakcję na gaz, ale powiem Wam, że jest po prostu piekielnie ostra, nieprawdopodobnie ostra. Nie ma tutaj praktycznie żadnego zająknięcia. Jak kładę nogę i już auto wyrywa do przodu. Nawet przy takich niskich obrotach, zobaczcie sobie ile jedziemy, 40 na godzinę tak naprawdę, poniżej jeszcze limitu prędkości, ale tutaj jest po prostu totalny hardcore, jeśli chodzi o ten silnik. On cały czas gdzieś tam z tyłu za mną mruczy. W lusterku widzę ten przepiękny dolot powietrza, widzę tą klatkę bezpieczeństwa. Po prostu jaram się na maksa! Woo! Mam wrażenie, że w tej chwili wygląda mniej więcej tak, jakbym się ubrał w strój baletnicy i wyszedł na miasto. Dzień dobry Państwu. Kurczę, powiem Wam, wrażenie po pierwszych metrach nie jest źle, jeśli chodzi o sam komfort samochodu. Jest owszem twardo, ale to nie jest taka twardość, przy którym bym łapał się za zęby, bo plomby by mi się wybijały. Jest naprawdę ok, względnie jest ok. Ale jest po prostu totalnym bandziorem ten samochód. Wlot powietrza i to skrzydło, które z tyłu wisi nad autem. Po prostu wyścigówka na ulicę. Porsche przeszło samych siebie. Ja wiem, że oni produkują zajebiste samochody, ale tutaj z samego wyglądu, bo jeszcze ciężko mi opisać wrażenia z jazdy, no jedynie co to przejechałem paręset metrów z salonu, ale tym, co ten samochód prezentuje sobą, po prostu też jakością wykonania, wszystkimi tymi emocjami, które emanuje na postoju, po prostu niesamowita potęga. O! Dosłownie musnąłem ciutkę ten gaz bardziej, a tam już się po prostu odezwał ten zasysacz powietrza, ten odkurzacz po prostu, który za mną jest. Dosłownie czuję się, jakbym siedział za dwoma Dysonami odpalonymi na maksa. No nic, moi drodzy, to by było na tyle z odbioru samochodu z salonu. Ja jestem przeszczęśliwy, mam nadzieję, że Wy również podzielacie w pewnym sensie moją radość. Widzimy się w kolejnym odcinku Petrolbista. Dzięki, że jesteście ze mną. Pamiętajcie, łapka w górę, subik, komentarz, czy Wam się podobał filmik. No i widzimy się przy następnych eventach z tym samochodem i innymi samochodami, a tymczasem ciao!